co byś powiedział, gdybym ci poczytał opisy? No, może opowiedz własnymi słowami. Ale ja nie umiem tak swoich. Ale ja chcę, żebyś właśnie... Trzeba się uczyć właśnie własnymi słowami. No cóż, Widzę teraz grę Titanic Blinki. to nie wyniki. No. I mam... Kolega Krzysiek opowie teraz nam o grze Titanic Blinki. Dzień dobry wszystkie dzieciaczki moje. Dzisiaj Dzień Dziecka. I z tego powodu pomyślałem, że zamiast robić normalny odcinek, to podzielę się z wami paroma refleksjami. W zeszłym roku w listopadzie, jak byłem w Nowym Jorku, zorganizowałem w pewnym momencie takie spotkanie dla patronów. Przyszło tam całkiem sporo ludzi. Zapamiętałem w szczególności jedną dziewczynę, która powiedziała mi coś, co bardzo mnie wzruszyło wtedy. W sensie aż mi było głupio, bo czułem, jak mi łzy tak napływają do oczu. Powiedziała, że różne filmy na tym kanale, czy ogólnie taki jakby styl życia, który tutaj prezentuję, dodał jej odwagi do tego, żeby w tym Nowym Jorku mieszkać. Podczas kiedy jej rodzice generalnie mówili jej, że znowu coś wymyślasz. I zapamiętałem i zapisałem sobie nawet to konkretnie hasło. Znowu coś wymyślasz. To jest symbol takiego jakiegoś niezrozumienia się pomiędzy pokoleniami, który, jeśli nie jest wypowiedziany ironicznie, jest chyba bardzo szkodliwy dla wszystkich. Chodzi mi o to, i to właśnie chcę powiedzieć w Dzień Dziecka, że stan umysłu młodej osoby jest bardzo cenny i należy go uwalniać i puszczać wolno i umożliwiać mu realizację tych dziwnych wymysłów, kiedy coś wymyśla. Jak wspominam własne dzieciństwo, to w moim życiu de facto tak właśnie było. Moi rodzice pomagali mi się rozwijać, ale myślę, że przede wszystkim nie przeszkadzali mi robić tych rzeczy, które ja po prostu robić chciałem. Pamiętam, jak byłem mały i powiedziałem mamie, że chcę pisać o grach wideo, to mama była jednak taka trochę zaniepokojona chyba tym, co ja tam wymyśliłem, ale że miałem powiedzmy 8 lat, no nie przejęła się tym za bardzo. Ale pamiętam, że konkretnie powiedziała, a co to w ogóle jest za ambicja? To była taka jej na szczęście powierzchowna reakcja, bo potem cokolwiek w zasadzie nie robiłem, to rodzice mnie zawsze wspierali i pozwalali mi popełniać własne błędy, czy jakby robić rzeczy, co do których oni nie mieli przekonania, że są słuszne, ja nie miałem przekonania, że są słuszne. Jest mi tak naprawdę smutno, jak myślę o tym, jak wiele ludzi młodych jest jakby uciśnionych przez to, że starsze pokolenie wymaga od nich, żeby ich styl życia, tych młodych ludzi, był jakimś realizowaniem fantazji, czy nie fantazji, tylko bardzo zachowawczego wyobrażenia starszych pokoleń. Teraz to takie pokolenie, powiedzmy, milenialsów, w zależności jak je zdefiniować, no ale powiedzmy, że ja też się do niego zaliczam. Ono ma kompletnie inne możliwości niż pokolenia starsze i trzeba mieć to na uwadze. To, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu bardzo ważna była taka stabilna, solidna, sumienna praca, to wcale nie oznacza, że to jest najlepsze, co można robić w dzisiejszych czasach, bo to się bardzo zmieniło. Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach mają dużo więcej możliwości na to, żeby robić rzeczy naprawdę fascynujące. To ich życie nie musi być spędzone w defensywie, gdzie jakby najlepsze, na co możesz liczyć, to że złapiesz jakąś tam korporobotę i będziesz w niej siedział. Nie umniejszając, bo są oczywiście ludzie, którzy w tym czują się dobrze, ale to nie musi być jedyna solidna alternatywa. I jeśli ktoś chce zająć się tym, do czego ma pasję, nie wiem, podróżować po świecie, robić jakieś ciekawe rzeczy, jakieś rzemiosło, w ogóle, to teraz jest lepszy moment niż kiedykolwiek wcześniej, bo internet pozwala ludziom na życie, pracę, zarabianie pieniędzy na tyle możliwych sposobów, jak nigdy to wcześniej nie było możliwe. I to takie symboliczne, rodzicowskie, znowu coś wymyślasz. Bardzo często wrzucane są do tego worka rzeczy, które tak naprawdę w dzisiejszym świecie są normalne, albo przynajmniej powinny być, bo jeśli chcesz na przykład wyjechać sobie na rok do Nowego Jorku jako młoda osoba, to myślę, że
to będzie tak bardzo poszerzające horyzonty doświadczenie, że nawet jeśli nie wyjdzie ci jakaś wielka kariera w Stanach Zjednoczonych z tego, to trudno jest sobie w ogóle wyobrazić, żeby ktoś mógł czegoś takiego żałować. Szukanie takich nowych połączeń, świeże patrzenie na świat, jakieś takie otwartość, niepodążanie ścieżkami wytyczonymi w życiu, to jest cecha młodych ludzi, którą raz, że trzeba w tych młodych ludziach doceniać, a dwa, że jako osoby dorastające, dorosłe, coraz starsze, warto ją w sobie również pielęgnować. Młody, świeży mózg, nieważne czy to jest mózg należący do młodej osoby, czy po prostu mózg kogoś, kto ma 40 lat, ale czuje się młody. To jest osoba, która jakby jedzie po stoku narciarskim na świeżym śniegu. A osoba, która zachowawczo podchodzi do życia, no to jest osoba, która jedzie po tym stoku narciarskim, ale jedzie po tych ścieżkach, które już są jakby wytyczone przez innych narciarzy. Dlatego podróże tak bardzo poszerzają horyzonty, bo wyrywają nas z codzienności, powodują, że nawet pójście do supermarketu, do sklepu i zrobienie sobie zakupów i zrobienie jedzenia i pójście na spacer, nawet te proste rzeczy, które wykonujemy codziennie, jak jesteś w podróży, to nagle musisz się zastanowić, jak je wykonać. To doświadczenie powoduje, że cały mózg ci się odświeża. I to jest ciekawość świata i taki głód nowych rozwiązań, głód ciekawych rzeczy, który w młodych osobach istnieje naturalnie. I dlatego na przykład w buddyzmie uważa się, że umysł dziecka, znaczy upraszczam, dobra, ale idę już może daleko, ale powiem to, że w buddyzmie uważa się, że umysł dziecka jest umysłem idealnym przez to, że nie nadaje rzeczom, które widzimy, jakichś zadanych kategorii. Jak małe niemowlę widzi kubek, to nie wie, że to jest kubek, w sensie jak patrzy na to, to nie ma od razu zakodowane, że to jest kubek służący do tego, tylko po prostu się zastanawia, co to jest i patrzy na ten kształt w abstrakcyjnym sensie. Ja się aktywnie staram taką otwartość mózgu w sobie pielęgnować i starać się odświeżać te części mózgu, które odpowiadają za to, że robię w kółko to samo, tak jak każdy człowiek. Bo jeśli to robisz, to właśnie zawsze będziesz w pewnym sensie dzieckiem, takim ciekawym świata, które zadaje sobie pytania i szuka tego świeżego śniegu, po którym można się przejechać, a nie tylko utartych ścieżek. Dlatego jeśli komuś mówisz, znowu coś wymyślasz, to zastanów się, może wymyślił dobrze, tylko to jest poza jakby twoim wyobrażeniem. A jeśli ktoś tobie mówi i zarzuca, że zamiast robić to, co powinieneś robić, to znowu wydziwiasz, kombinujesz, szukasz jakiegoś nie wiadomo czego, to pomyśl sobie, że możesz mieć rację. To jeśli czujesz, że masz rację, to jest bardzo duża szansa, że ją masz, tylko musisz to dowieść na metę. To jest ważne, no i tak jak ta jedna moja widzka z Nowego Jorku, która mnie tak wzruszyła te pół roku temu tymi słowami, tak ja dzisiaj chciałem wam tego wszystkiego życzyć w kontekście Dnia Dziecka, tego żebyście wymyślali różne dziwne, głupie rzeczy, tak jak ja jak ja sobie wymyśliłem karierę zbudowaną na pisaniu o grach wideo, karierę zbudowaną na YouTubie, przeprowadzkę do Japonii, to myślę, że moim rodzicom nie było do końca łatwo tak bez żadnych obaw to przyjąć jako Krzysiek na pewno wie co robi, przeprowadzając się do Japonii bez za bardzo tam kontaktów na miejscu i planu i mając całkiem solidną karierę w Polsce. Aczkolwiek jako off-top wam powiem, że części rzeczy moi rodzice się wciąż dowiadują po fakcie. Tak jak wy, wtedy kiedy jak biegłem maraton w Londynie, to nie powiedziałem rodzicom jaka jest sytuacja z kontuzją, bo wiedziałem, żeby się martwili. Na przykład w temacie moich studiów, to myślę, że moi rodzice do końca do dzisiaj nie wiedzą jak to było. No bo wiecie, ja studiowałem 2 kierunki, potem nagle studiowałem 1, no ostatecznie mam licencjat, taka jest historia. Został mi licencjat z potencjalnych 2 magisterek. Pamiętam jak w którymś momencie moja mama mnie pyta, bo tak chodzisz jeszcze na te studia? No ale widzicie, to jest właśnie zaufanie. Z jednej strony strach, że zrobię coś głupiego, ale z drugiej strony wiara w to, że mam nosa. Tego wam właśnie życzę na Dzień Dziecka, kochani, żebyście
wymyślali rzeczy, żebyście znowu coś wymyślili i żebyście znowu jakieś nawymyślali głupoty, zamiast robić tak porządnie, tak jak powinniście, i żebyście mieli odwagę to dowieść. Skoro już taki mamy podniosły klimat, to pomyślałem sobie, że zmierzę się z czymś, co mnie prześladuje od długiego czasu, i w czerwcu będę vlogować po angielsku. Now it's a bit awkward because I have to switch to English. So the plan is not to have all the videos on my channel in English throughout June, but I want to make as many as possible, and English will be kind of the default mode of this channel for the duration of the month of June. So don't be surprised if somebody's giving me shit for that. It's because they just don't know it's an experiment. I'm not trying to switch to English forever. It's just an experiment. I need to get more comfortable. I tried this in the past for 1 episode or 2 episodes, but it's just not long enough for me to get enough practice. So there you have it. This is the big news for today. I didn't even plan that when I was starting to record this video. I just got this idea now. I hope it works. A w ogóle, mały off-top, jak jesteśmy w temacie Dnia Dziecka, to niedługo będę miał dla was niespodziankę. Film, który przekrojowo pokaże, czym ja się w zasadzie zajmuję i jaka jest moja historia i jaką obecnie jestem firmą. Niechaj odegrany zostanie zwiastun. Od zawsze lubiłem gry wideo. Chciałem być dziennikarzem, który pisze o grach. I o dziwo to tak właśnie potoczyło się moje życie. A, Bigfoot, twój Bigfoot. To mi się też podoba. To jest dokładnie ten sam egzemplarz Secret Service'u. Nieźle zachowany w ogóle w moich szafach. W podobnym okresie co premiera Daily Vloga podjąłem decyzję, która zmieniła wszystko w mojej działalności. Wszyscy razem robimy 100-krotnie więcej, niż byłem to w stanie zrobić samemu jeszcze kilka lat wcześniej. Krzysztof, jaką jesteś firmą? Jestem firmą, która codziennie kręci filmy,